Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję działanie Smart Zamka firmy Wheelock. Do wyboru mamy dwa modele. Pierwszy, który posiada klawiaturę numeryczną i przy pomocy tej klawiatury możemy ten zamek otworzyć, oraz ten, który Wam dzisiaj zaprezentuję, to jest akurat biometryczny. Możemy go otworzyć przy pomocy palca, smartfona czy karty dostępu. Dobrze, nie będę przedłużał wstępu. Za chwilkę zobaczymy, jak ten zamek wygląda po wyjęciu z opakowania oraz jego konfigurację. Tak się prezentuje zawartość opakowania. Mamy instrukcję obsługi, pudełko, w którym mamy niezbędne śrubokręty oraz śrubki do montażu tego zamka, 3 karty dostępowe oraz sam zamek. Tutaj jeszcze musimy dokupić 3 baterie, żeby wsadzić do zamka, ponieważ on jest zasilany bateryjnie. Ale nie martwcie się, gdyby się okazało, że tam baterie padną w zamku, mamy tutaj wejście mini USB, możemy wtedy po prostu podłączyć go na chwilkę do powerbanka i spokojnie możemy wejść do mieszkania. Później wymienimy baterie na nowe. Dobrze, za chwilkę przejdziemy się bliżej temu zamkowi oraz jego pierwsze uruchomienie z aplikacją oraz konfiguracja tego zamka. Za chwilkę pokażę, jak go się uruchamia, ale tutaj zwróćcie uwagę, macie taki numer ID zamka. To jest bardzo ważny numer, jeśli chcecie dodać zamek do aplikacji na smartfona. Jeśli tego numeru sobie nie spiszecie, a zamontujecie zamek, to będziecie musieli go zdemontować, bo inaczej tego zamka nie dacie do aplikacji na smartfona. To tak po prostu mówię, bo sam zrobiłem ten błąd, że zamontowałem ten zamek w drzwiach. Miałem dodanego administratora, jeśli chodzi o zamek, to nie mogę dodać zamka do aplikacji, ponieważ nie pisałem tego numeru ID. Dobrze, zaczniemy może od pierwszego uruchomienia. W tej chwili trzeba tutaj śrubkę z boku wykręcić, żeby zdjąć tą obudowę. Tu zdejmujemy kawałek blaszki, tu otwieramy, montujemy 3 baterie zgodnie z opisem. Tu jeszcze mam taką śrubkę, którą trzeba teraz skręcić, ponieważ te baterie oczywiście delikatnie sprężynują. My teraz musimy tutaj tą śrubkę z pudełka wyjąć i ją przykręcić, żeby po prostu nam nie sprężynowało. Już mamy zamontowane baterie. Jak widzimy, już baterie są naładowane w pełni. To możemy zamknąć. I tak, jak mówiłem, ten zamek możemy regulować dowolnie. Tu mamy do regulacji z jednej strony, możemy go wysunąć maksymalnie, tu widzę 20 mm. I tak samo możemy z drugiej strony regulować zamek, żeby pasował do 90% drzwi europejskich według producenta. I oczywiście tą stroną wkładamy od wejścia, to jest gałka od strony mieszkania. Tu się schował. Teraz mamy zamek w trybie fabrycznym, czyli możemy go uruchomić każdym palcem. W tej chwili nie mamy nikogo przypisanego, jak widzicie. Kręci nam się gałka, ona po około 10 sekundach przestaje trzymać, jak widzicie w tej chwili już. Nie, to jest właśnie ważne, żeby dodać administratora, bo dopóki nie dodamy administratora, to każdym palcem możemy ten zamek po prostu uruchomić. Żeby dodać administratora, przytrzymujemy przycisk około 5 sekund. Za szybko był, trzeba po prostu. Jak widzicie, pojawił się napis trzymaj 5 sekund i w tej chwili możemy dodać administratora. Dodało nam pierwszego administratora, możemy mieć 3 administratorów. I ostatniego administratora
dodamy. I w tej chwili mogę na razie uruchamiać tylko tymi 3 palcami. Tego nie dodawałem. Jak widzicie, wyskakuje nam komunikat, że jest zły palec. Tak samo nie możemy uruchomić kartą dostępu, dopóki tej karty dostępu nie dodamy. Żeby dodać kolejnych użytkowników, tak samo jak wcześniej, musimy przytrzymać przez 5 sekund przycisk. W tej chwili możemy tylko palcami, które są jako administrator, wejść w menu. Mamy dodaj użytkownika, usuń wszystkich. Mamy dodaj kartę, w tej chwili kartę dodamy. Karta została dodana, ma numer karta użytkownika 1. Tutaj możemy dodać w sumie do 100 użytkowników, czyli to jest czy tam palce, czy karty. Niech nam zaraz. Jak widzicie, tą kartą już mogę otwierać zamek. Wezmę drugą kartę, która nie jest zaprogramowana. Jak widzicie, twierdzi, że nie ma karty dodanej, dlatego nie możemy zamka zamknąć. Tu jest fajna rzecz, że wszystkie te, kto otwierał, o której godzinie był otwarty zamek, czy to było udane otwarcie, czy nieudane otwarcie, numer karty, mamy wszystko podane w aplikacji. Tak samo możemy dodać telefon, jeśli mamy tą funkcję kart. Tak jak zobaczycie, przepraszam bardzo, coś mi się tu włączyło. Tak samo możecie dać telefon jako kartę. W tej chwili, jak możecie zauważyć, trzeba NFC uruchomić. Nie ma takiej karty. Wejdziemy jeszcze raz w administratora. Dodaj kartę. Dodało nam kartę jako numer 2. I zaraz zobaczymy, czy możemy bez problemu telefonem uruchomić ten zamek. Dobrze, teraz mamy już dodanego administratora, mamy dodaną jakąś jedną kartę, telefon. Za chwilkę dodamy aplikację i też możemy, pokażę Wam wtedy w menu aplikacji, jak ten zamek możemy otwierać przez Bluetootha. To taka ważna rzecz, możemy też dokupić do tego bramkę dostępową przez Bluetooth, która nam się łączy z naszym routerem po Wi-Fi i wtedy możemy z zamkiem przez aplikację zdalnie z każdego miejsca na świecie po prostu mieć podgląd, zdalnie otwierać zamek. Powiedzmy, ktoś do Ciebie zadzwoni, jestem pod Twoimi drzwiami, a nie ma jego dodanego palca. Wtedy po prostu możemy przez aplikację zdalnie przy pomocy bramki otwierać zamek. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak aplikacja działa. Teraz pokażę, jak działa aplikacja na smartfony. Na górze mamy zarządzanie autoryzacjami. Możemy dodać kartę. Tak, w tej chwili dodamy kartę. Tu skanujemy wtedy kod QR z naszej karty. Karta została domyślnie dodana. Sprawdzimy, czy możemy otworzyć. Tak samo możemy przez aplikację usunąć kartę. Tak samo wtedy skanujemy kod QR. Karta została usunięta. Sprawdzimy, czy nie możemy teraz zamka otworzyć. Jest komunikat, że karta nie jest dodana. Tak samo możemy usunąć odciski palców, musimy wtedy podać numer użytkownika. Jeśli wiemy, że na przykład użytkownik 5 chcemy go usunąć, wtedy usuwamy. PIN do blokady pokazujemy, możemy to sprawdzić historię, tak tu widzicie, kiedy był wchodzony przez te drzwi dany numer ID, czy była karta, czy to było przez odcisk palca. Czas synchronizacji, tutaj po prostu synchronizujemy godzinę, bo nie ma jak wpisać go
w zamek, on się po prostu aktualizuje. Możemy zrobić ustawienia fabryczne, pomoc, mamy informacje, tak samo przez aplikację po Bluetoothie możemy drzwi odblokować. W tej chwili drzwi są odblokowane przez Bluetootha. Jak wspominałem wcześniej, mamy też takiego huba przez Wi-Fi, tylko jest dodatkowo czego dokupić. Ja niestety tego huba nie mam jak go dodać, wtedy byśmy mogli przez Wi-Fi, gdyby ten zamek był połączony z tym hubem, odblokować drzwi w każdym miejscu na świecie. Jeśli chodzi o USB, to wtedy pokazuję po prostu, jak mamy to podłączyć, żeby jak nam baterie padną, żeby uruchomić to przy pomocy jakiegoś powerbanka. Wrócimy na chwilkę do menu głównego. Tu, jak mówię, mamy to dodać karty i tu możemy dodać, kiedy karta ma być ważna, od której godziny do której godziny. Wtedy po prostu możemy to sobie ustawić, że na przykład danego dnia dla jakiegoś robotnika ta karta ma być tylko ważna przez 5-6 dni, bo wiadomo, może tę kartę później nie oddać albo gdzieś zgubi. Dlatego ważne to jest, że możemy po prostu daną kartę przypisać na kilka dni, nie musi być cały czas ustawiona w dostępie. Mamy tu też dostęp do Alexy oraz do asystenta Google. Dobrze, nie będę przedłużał, przygotujemy ten zamek teraz do montażu, zamontujemy go, zobaczymy, jak się sprawuje w warunkach domowych. Wkładka zamka miała być zamontowana na dole, ale okazało się, że tu jest inny bębenek, który jest po prostu taki gwiazdkowy. Dlatego zamontowałem ten zamek na górze. Za chwilkę pokażę go, jak się uruchamia go w drzwiach kartą, palcem czy tam telefonem. Według mnie to jest bardzo fajna rzecz, tylko szkoda, że moje drzwi niestety nie są stosowane do tego zamka, jeśli chodzi o ten dolny, tylko ten górny. Ale to nic strasznego się nie stało. W tej chwili korzystam po prostu z tego smart zamka, jeśli chodzi o ten górne zamykanie, nie te dolne. Dobra, pokażę, jak to wygląda z drugiej strony drzwi. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jak ten zamek wygląda u mnie w drzwiach. Szkoda, że ten bębenek dole jest gwiazdkowy, dlatego przed kupnem zamka sprawdźcie, jaki macie bębenek, czy po prostu taki pojedynczy jak tu, czy taka gwiazdka, to jest wtedy ten zamek nie pasuje do tego gwiazdkowego bębenka. Odkąd miałem ten zamek zamontowany i praktycznie głównie się zamyka w ciągu dnia na zamek ten górny, czyli nie potrzebowałem ze sobą brać nigdzie kluczy, ponieważ mogę bez większego problemu odblokować zamek i wejść do mieszkania przez palec. Ja sobie bardziej upatrzyłem, jeśli chodzi o otwieranie tego zamka, nie wiem czemu, po prostu przez telefon mam. Jeśli macie telefon z NFC, możecie go po prostu wtedy wgrać jako kartę, a wiadomo, że teraz praktycznie człowiek się bez telefonu nie rusza nigdzie poza dom, dlatego praktycznie wychodziłem ostatnio bez kluczy, po prostu brałem sam telefon, czy tam można też i palcem, ale jakoś mi się to wygodniej otwierało, nie wiem czemu, telefonem. Śmiało ten zamek mogę polecić, jeśli chodzi o mieszkania, bez większego problemu, po prostu jest dobrze zbudowany, nie ma go jak uszkodzić. I tak samo jeśli chodzi o, powiedzmy, o biura, nie biura, to możecie bez większego problemu go zamontować, wtedy po prostu macie, wiecie kto, o której godzinie otwierał zamek, ponieważ macie to wszystko napisane w aplikacji. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, piszcie komentarze, co sądzicie o takich smart zamkach. A teraz taka ciekawostka, po prostu jestem ciekawy, czy kartę z Drofitu będę mógł przypisać do systemu, ponieważ mi ta karta została.
po siłowni. Zobaczmy, wejdziemy w dodawanie kart. Dodaj kartę. Dodała jako kartę numer 5. Teraz zobaczymy, czy będę mógł jej też użyć. Niech się z tym wyloguje. Czyli też możemy kartę z Drofitu dodać. Czyli praktycznie wszystkie karty, urządzenia, które mają wbudowane NFC, czy tam jakikolwiek ten system kart. To jest fajna rzecz, możemy po prostu nie trzeba kupować dodatkowych kart, możemy jakieś karty wykorzystać, które już mieliśmy wcześniej, na przykład z Drofitu. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się.